Wczoraj pojawiły się wyniki ankiety State of JS 2024, w której wzięło udział 14 000 programistów. W kategorii meta frameworków prym wiedzie Astro. Astro jest numerem 1 w kategorii zainteresowania, pozytywnego feedbacku, a także retencji, czyli użytkowników, którzy rok po roku pozostają przy tej samej technologii. Nas te wyniki tak naprawdę nie dziwią, już rok temu mówiliśmy, że będzie to gwiazda web developmentu, a dzisiaj podkreślimy to, jak dobra jest najnowsza wersja Astro, czyli Astro 5. Zobaczysz tutorial From Zero to Astro Hero, czyli konfiguracja nowego projektu, integrację z Reactem, budowanie wysp klienckich i serwerowych, wykorzystywanie tzw. kolekcji treści, które pozwalają Ci zarządzać dużymi porcjami danych, no i wystawianie publicznego API. Lecimy! Jak to mówią, first things first, pierwsze rzeczy pierwsze, utwórzmy nowy projekt poleceniem npm create astro _latest. Tutaj wystartuje wizard, który przeprowadzi nas przez kolejne kroki tworzenia projektu. Nie musimy tej komendy pamiętać, jeśli akurat korzystamy z edytora Cursor. Tutaj jak naciśniemy w terminalu Command K i poprosimy show me how to create a new Astro project, to powinniśmy dostać tę samą komendę. Więc dostajemy tę samą komendę i możemy ją uruchomić Command Enter albo Ctrl Enter. I tu mamy właśnie wizarda, przez który przejdziemy, żeby utworzyć nowy projekt. No i ja tutaj zrobię nowy folder, podcast, opanuj AI. Basic Minimal Starter, zainstalować dependencje tak, nowe repo gita tak, no i czekamy kilka sekund, żeby utworzył się nowy projekt na podstawie szablonu, żeby zainstalowały się wszystkie dependencje, żeby został zainicjalizowany git, no i zaraz do tego projektu wejdziemy, pokażę Wam co jest w środku. No i jesteśmy już w nowym projekcie, podcast Opanuj AI, na początku kilka informacji o ważnych folderach w projektach Astro. Public, jak można się domyślić, wszystko to, co wystawiamy na zewnątrz, czy to pliki, obrazki, PDF-y, raporty, wszystko to, co użytkownik może sobie pobrać na podstawie jawnego adresu URL oraz folder src, gdzie znajduje się kod źródłowy naszej aplikacji. Tutaj znowu mamy asety, to są takie zasoby statyczne, które będą wykorzystywane na potrzeby np. komponentów, niekoniecznie trzeba z tej struktury korzystać. Następnie same komponenty, tutaj i komponenty Astro, czyli te komponenty bardziej serwerowe i komponenty client-side wykorzystujące Twój ulubiony framework, np. React, Vue albo Svelte. Layouty, czyli szablony stron, dzięki którym możemy te współdzielone elementy template'u wyrzucić na zewnątrz. No i same strony, na podstawie których będzie budowany routing aplikacji. To jest bardzo ważny folder, bo zgodnie z tym, co znajdzie się w folderze Pages, Astro będzie tworzył konkretne kolejne ścieżki w naszej aplikacji. No i poza folderami dwa ważne pliki konfiguracyjne. Po pierwsze Astro config MJS. Tutaj będziemy rejestrować wszystkie pluginy i rozszerzenia naszej aplikacji, wszystko to, co korzysta z bogatego ekosystemu Astro. No i po drugie tsconfig JSON. Astro dostarcza nam out of the box wsparcie dla TypeScriptu, nie musimy tego instalować osobno, nie musimy tego robić ręcznie. Co ciekawe, ten tsconfig jest dość prosty, on zawiera tylko 3 pola, a to dlatego, że domyślnie Astro dostarcza własny tsconfig, on jest schowany w Node Modulesach, zaraz może go znajdziemy i ten config z Node Modulesów właśnie rozszerzamy na poziomie aplikacji. Mamy tutaj base, strict i strict test. Możemy sobie dobrać taki poziom zgodności i sprawdzania typów, jaki nam akurat odpowiada. No i po prostu od takiego punktu startowego możemy zacząć modyfikować nasze compiler options. Na razie w tych plikach konfiguracyjnych niczego nie zmieniamy. Ja chciałbym Ci pokazać jeszcze jeden ważny krok, który musimy wykonać, zanim przejdziemy do implementacji samej naszej aplikacji. Kolejny raz skorzystamy z Astro CLI, czyli z bardzo użytecznego narzędzia, które ułatwia wiele operacji, które możemy wykonywać na projekcie, a będzie to konkretnie zainstalowanie Tailwinda i Reacta. Ta komenda, którą teraz widzisz, npx astro add Tailwind i React, to jest to, czego tak naprawdę potrzeba do skonfigurowania i Tailwinda i Reacta. I co ciekawe, nie będzie to jedynie instalacja dependencji, ale również zaktualizowanie plików konfiguracyjnych, które znajdują się w projekcie. Więc to Astro CLI z jednej strony instaluje te niezbędne zależności, no ale tutaj właśnie mamy pytanie, czy jeszcze zmodyfikować system plików, tak żeby te zależności działały w naszej aplikacji. Oczywiście zgadzamy się na te wszystkie operacje. Tutaj mamy jeszcze zaktualizowanie pliku konfiguracyjnego, mamy tutaj zaktualizowanie tsconfigu i teraz kiedy podejrzymy sobie te zmiany, które Astro wprowadziło, no to widzimy, że w integrations mamy pluginy do Tailwinda i Reacta. W tsconfig JSON mamy wsparcie dla składni JSX. No i mamy jeszcze plik konfiguracyjny Tailwinda, który sprawi, że wszystkie pliki w folderze src z takimi rozszerzeniami będą interpretowane, te klasy będą tam odnajdywane i będziemy otrzymywać docelowy zestaw klas Tailwinda. Bardzo użyteczne narzędzie. Astro CLI to jest jedna z ogromnych zalet właśnie Astro jako frameworka. No właśnie ona pozwala oszczędzać czas, unikając pisania wielu komend ręcznie. Po dodaniu Tailwinda i Reacta zobaczmy, jak właściwie wygląda praca z samymi komponentami z Astro.
przygotowując prosty counter reactowy. Zobaczysz tutaj, jak w Astro bardzo łatwo integrować poszczególne frameworki, z których korzystałeś wcześniej, z tym nowym stackiem, który właśnie poznajesz w tym filmie. Dodajmy tutaj taki klasyczny counter TSX i poprośmy Claude 3.5 Soneta o to, żeby ten counter zainicjalizował. Create basic counter component in React, use default function syntax, apply styles from Tailwind. Generujemy sobie komponent, poczekamy aż ten komponent zostanie wygenerowany, akceptujemy i co my tutaj mamy? Mamy tutaj tak naprawdę stan, count, no i mamy pewnie dwa przyciski do tego, żeby ten stan zmniejszać i zwiększać. Taki klasyk. Natomiast nam nie chodzi o samego Reacta, bo nie jest to kurs Reacta, chodzi nam o to, jak w łatwy sposób zintegrować to nasze rozwiązanie właśnie z pozostałą częścią aplikacji. Wcześniej dodaliśmy plugin Reacta, więc wszystko to, co musimy zrobić w tym momencie, to jest po prostu dodanie tego nowego komponentu do naszej strony. Dokładnie w ten sposób. Tutaj kursor tab podpowiada nam wszystkie importy. Widać, jakie to jest niesamowite narzędzie, które pozwala również oszczędzać czas. Mamy to zaimportowane. Ja sobie tutaj jeszcze usunę ten komponent welcome, bo jego nie potrzebujemy. Mamy nasz counter, no i zobaczmy, jak wygląda ta aplikacja. Mamy tutaj statyczny counter, mamy tutaj dwa przyciski decrease i increase. No i wydaje się, że wystarczy nacisnąć jeden z przycisków, żeby ten counter zaczął działać. Nic takiego się nie dzieje. Czy jest to wina Reacta, czy jest to wina naszej integracji, a może kursora, który napisał komponent w zły sposób? Nie, jest to, można powiedzieć, feature Astro. To znaczy Astro przestrzega nas przed tym, żeby do przeglądarki dostarczać zbędny JavaScript. Zbędny można rozumieć jako taki, którego nie umieściliśmy w przeglądarce w świadomy sposób. Zaraz to zmienimy. Jeszcze chciałbym Twoją uwagę zwrócić na DevToolbar, czyli taki bardzo użyteczny komponent, który Astro dostarcza w wersji deweloperskiej swoich aplikacji, dzięki któremu możemy podglądać poszczególne aspekty tego, co dzieje się na danej stronie. No i tutaj, kiedy klikniemy sobie ten element Inspect, to Astro mówi nam, że nie wykryto tak zwanych wysp, czyli takich interaktywnych elementów, które są zbudowane w oparciu o frameworki client-side. Ale dlaczego ich tutaj nie ma? Ano dlatego, że na naszym counterze nie wykorzystaliśmy żadnej z tak zwanych dyrektyw klienckich. To znaczy powiedzieliśmy Astro, że chcemy korzystać z countera, ten counter jest reactowy, wyrenderuj mi go raz na serwerze, uzyskaj HTML-a i tego HTML-a po prostu wstrzyknij tutaj. Jeśli chcemy, żeby ten komponent był interaktywny, no to musimy tutaj dodać jedną z dyrektyw. O co chodzi z tymi dyrektywami? Są to po prostu różne strategie powoływania do życia tego komponentu, w zależności od tego, kiedy będziemy go potrzebować. Na przykład client load ma najwyższy priorytet, komponent zostanie natychmiast załadowany. Mamy też na przykład client idle, który mówi o tym, że w momencie, kiedy pozostałe elementy na stronie będą już gotowe i wywoła się tak zwany idle callback, to te komponenty, można powiedzieć, z drugim priorytetem drugiej klasy powinny być ładowane. Mamy też na przykład dyrektywę client visible, która powoła do życia ten komponent w momencie, kiedy on będzie faktycznie widoczny na viewporcie. No więc kilka takich użytecznych strategii, dzięki którym w bardzo precyzyjny sposób można zarządzać tym, jak działa nasza aplikacja. My nasz counter potrzebujemy załadować natychmiast, więc dajemy tutaj dyrektywę client load. Wracamy do aplikacji, no i okazuje się, że wszystko działa. W Astro domyślnie komponenty renderują się w sposób statyczny. Jeśli chcemy do przeglądarki dostarczyć JavaScript albo runtime, przez który tutaj pojawia się interaktywność, to musimy to wskazać przez dyrektywę kliencką. Jeszcze raz kliknijmy sobie inspect, no i tutaj już mamy informację, że faktycznie ten komponent jest interaktywny, mamy tutaj dyrektywę client load, no i mamy src components counter tsx, ten DevToolbar wskazuje, że faktycznie React na naszej stronie zaczął działać. Wróćmy jeszcze na sekundę do aplikacji, bo nie chciałbym, żebyś mi wierzył na słowo. Ja teraz usunę tą dyrektywę kliencką i przebuduję naszą aplikację poleceniem npm run build. Zobaczymy, jak wygląda ta strona, która pojawiła się w folderze dist. Więc wchodzimy w dista. Przypominam, że teraz nie mamy tej dyrektywy klienckiej i mamy index.html. No i co tutaj widać? Widać tutaj, kiedy sformatujemy sobie ten dokument, widać tutaj, że wyrenderował się komponent reactowy, mamy tutaj decrease i increase, mamy tutaj informacje o stanie, no ale nie ma tutaj żadnych skryptów, nie ma tutaj żadnego runtime'u, nie ma tutaj żadnego narzutu Reacta. Z mojej strony uważam to za ogromną zaletę, po prostu w jawny sposób musimy kontrolować to, kiedy poszczególne porcje JavaScriptu są do przeglądarki dostarczane, kiedy komponenty są interaktywne, a kiedy, bo bardzo często tak się zdarza, wystarczy nam jeden statyczny render naszego komponentu, gdzie mamy na przykład dane, mamy jakiś layout, mamy składnię, która nam odpowiada, chcemy go wyrenderować, wyświetlić i po prostu o nim zapomnieć. Krótka przerwa na autoreklamę, kursor programu jest AI i opanuj TypeScript.pl, czyli dwa najnowsze szkolenia przeprogramowanych są już dostępne. Od momentu dołączenia dostajesz dostęp do wszystkich lekcji, linki w opisie, mnóstwo zadowolonych studentów. Wracamy do Astro. Jako że pracujemy z Astro 5, to pokażę Ci teraz nowy feature, który pojawił się właśnie w tej wersji tego frameworka, czyli tak zwane wyspy serwerowe. Wcześniej pracowaliśmy z wyspą kliencką, taka, która działa w przeglądarce, a teraz z Astro 5 pojawiają się wyspy serwerowe.
Na podstawie komponentów Astro możemy budować takie elementy strony, które wykonają się po stronie serwera, przygotują dla nas docelowy HTML i będziemy je mogli wstrzyknąć w poszczególne miejsca naszej aplikacji w tym momencie, kiedy stają się one widoczne. Więc zróbmy taki komponent, niech to będzie komponent podcasts. I co ważne, w przypadku wysp serwerowych pracujemy z komponentami Astro, czyli z tymi komponentami, które wykonują się po stronie serwera. Komponentów Astro jeszcze tak naprawdę nie omawialiśmy, więc tutaj warto zwrócić uwagę na taką dość nietypową składnię, chociaż ona z drugiej strony przypomina single file components, gdzie tutaj piszemy sobie troszkę TypeScriptu, troszkę JavaScriptu, a pod tymi 3 dashami piszemy sobie fragment widoku naszego komponentu. No i napiszmy teraz taki komponent, który pobierze z RSS-a, z feedu RSS, wszystkie podcasty Opanuje AI, no i wyrenderuje je w jakiś prosty sposób. Ja mam taki kodzik w schowku, zobaczmy jak to wygląda. Najpierw zaczynamy od pobierania propsów. Co ciekawe, komponenty Astro, podobnie jak komponenty czy to Reactowe, Svelte, Vue i inne, są w stanie akceptować propsy. Te propsy przyjmujemy w ten sposób, destrukturyzujemy obiekt astro.props, możemy sobie też wykonać asercję typu, bo pracujemy w TypeScriptie, no i tutaj mamy jakąś liczbę odcinków do wyrenderowania. Mamy tutaj podcast URL, czyli adres feedu, z którego będziemy korzystać, no i mamy tutaj pobieranie tego feedu. Tutaj, tak jak zaznaczyłem, mamy top level await, nie musimy tego wrapować w async, po prostu od razu fetchem pobieramy cały ten feed RSS, no i stosujemy troszkę magii, żeby ten feed rozebrać. No i my z takiego feedu RSS będziemy chcieli poszukać odcinków i będziemy chcieli poszukać tytułów tych odcinków. Więc mamy tutaj troszkę regexpów, to jest dość prosty komponent, więc ja tutaj nie silę się na żadne serwisy, nie o to chodzi. Więc po prostu mamy counta, pobieramy te odcinki, wyszukujemy tytuły, wyszukujemy linki, no i mapujemy je w taki właśnie sposób, pobierając odpowiednią liczbę odcinków. Co ciekawe, w widoku, jeśli chodzi o Astro, mamy wsparcie dla składni JSX, dla tej składni, do której przyzwyczaiłeś się na przykład pracując z Reactem, więc iterujemy sobie po wszystkich odcinkach i renderujemy naszą listę. Mamy tutaj list item, no i link do danego odcinka. Zapiszmy teraz nasz komponent i umieśćmy go na naszej stronie. Umieścimy go właśnie pod counterem, więc mamy podcast, kursor tab tutaj podpowiada, żeby to wszystko zaimportować. Mamy czytanie w myślach i przejdźmy do naszej aplikacji. No i teraz, co ciekawe, mamy tutaj listę odcinków. Skąd ona się tutaj znalazła? Jak ona się tutaj znalazła? No mamy tutaj listę odcinków, tam mieliśmy jakiegoś fetcha, no to prawdopodobnie jak wejdziemy sobie w DevToolsy w zakładkę Network, to zobaczymy tutaj pobieranie tych elementów i tam mieliśmy bodajże RSS. Co ciekawe, takiego zapytania nie ma. Sprawdźmy jeszcze raz, jaki to był adres, więc to był Anchor FM, ale to sytuacji nie zmieni, więc nie mamy tutaj wykonywania tego zapytania. Kiedy te dane zostały pobrane? One zostały tak naprawdę pobrane i przygotowane backendowo. W momencie, kiedy Astro budował naszą aplikację, wykonał to zapytanie i dla nas przygotował gotowy statyczny element. Możemy to znowu sprawdzić, wykonując polecenie npm run build. Wejdźmy sobie do index.html i co my tutaj mamy? Mamy tutaj statycznie wyrenderowaną naszą stronę, gdzie mamy troszkę samego runtime'u Astro, przez to, że zaczynamy te komponenty ładować w sposób dynamiczny, głównie tutaj mowa o naszym counterze. Mamy tutaj Astro Island, czyli ten nasz pierwszy interaktywny element. No i co ciekawe, mamy tutaj statycznie wyrenderowane odcinki naszego podcastu, więc w momencie, kiedy Astro budował aplikację na serwerze po stronie backendu w runtime Node.js-owym, te wszystkie odcinki zostały pobrane i dlatego nie mamy tutaj żadnego zapytania z przeglądarki. Czasami może się jednak zdarzyć, że takie komponenty przygotowane po stronie serwera chcemy przygotowywać troszkę później. Dopiero kiedy one staną się widoczne, chcemy, żeby Astro je dla nas przygotował. I do tego służą tak zwane wyspy serwerowe, czyli ta nowość wprowadzona w Astro 5. Kiedy wykorzystamy sobie tutaj nową dyrektywę, mianowicie server defer, to dla Astro będzie to taki sygnał, żeby poczekać z wykonywaniem tego komponentu do momentu, kiedy on będzie widoczny w przeglądarce. No ale tutaj pojawi się kolejny problem, mianowicie kiedy wrócimy sobie do aplikacji, to pojawi się błąd. Get static paths, function required for dynamic routes. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że wprowadziliśmy pewną zależność na backend. Potrzebujemy jakiegoś runtime'u backendowego, kawałka kodu, który po prostu wykona dla nas ten kod, który znajduje się w komponencie podcast. My w tym momencie pracujemy z klasyczną stroną statyczną, nie mamy tutaj żadnego backendu, mamy tutaj porcję statycznych HTML-i, skąd tutaj Astro ma wziąć jakiś runtime. No i tutaj przydadzą się tak zwane adaptery, czyli właśnie można powiedzieć takie moduły, które sprawiają, że Astro jest w stanie działać również na backendzie, czy to w oparciu o funkcję serverless, czy to w oparciu o Node'a, na Verselu, na Netlify, na Cloudflare Pages. Jak taki adapter backendowy dodać? No więc tak, how to add Node adapter to Astro using Astro CLI.
dodajemy Enter i mamy polecenie npx astro add astro.js node. Wykonujemy takie polecenie i w tym momencie Astro CLI instaluje dla nas tak zwany adapter, czyli właśnie kawałek takiego kleju, który sprawi, że Astro będzie możliwe również uruchamiania na backendzie, będzie zawierać jakieś fragmenty kodu backendowego. Gdzie ta konfiguracja powinna być? Ona powinna być w Astro config MJS. W momencie, kiedy zainstalowaliśmy sobie ten adapter, możemy tutaj wykonać polecenie add node adapter. W tym momencie kursor doda tutaj ten adapter. Oznacza to ni więcej tyle, że w momencie, kiedy zbudujemy naszą aplikację, to Astro będzie mogło przygotować fragment tego projektu właśnie w takim runtime serwerowym. Jak to wygląda? Mamy tutaj dista. No i teraz jak widać mamy już dwa foldery, czyli client, te komponenty i te fragmenty, które są do uruchamiania w przeglądarce i serwer, czyli w tym akurat momencie standardowy serwer node'owy, który będzie wykonywał dla nas te fragmenty, które delegujemy na serwer. No i między innymi takim elementem będzie właśnie ten nasz komponent podcasts. Jak teraz cała ta aplikacja zadziała? npm run dev. No i jak widać mamy podobnie działającą aplikację, ale mamy też zapytanie do backendu. No i tutaj mamy naszą wyspę serwerową. Jak ta wyspa serwerowa działa? Astro obserwuje sobie po prostu komponenty widoczne na viewporcie, te, które powinniśmy już wyświetlać użytkownikowi. Kiedy taka wyspa serwerowa zacznie się zbliżać do viewportu, to Astro wykona zapytanie do backendu. Na backendzie zostanie przygotowany docelowy fragment HTML-a, ten komponent po prostu się wyrenderuje i on do nas wróci, a Astro go wstrzyknie do właściwej części strony. No i co ciekawe, możemy sobie nawet sterować propsami, mianowicie kiedy tutaj wpiszemy sobie count na przykład 3, to w momencie, kiedy Astro pobierze te odcinki, to będziemy mieć tylko 3 elementy, więc bardzo ciekawy mechanizm, który znowu wprowadza nowe możliwości w naszej aplikacji i pozwala ten kod serwerowy tworzyć, wykonywać na żądanie. Na sam koniec tej części ciekawostka, jeśli pracujesz z Reactem, kojarzysz taki mechanizm jak suspense, to tutaj w przypadku wysp serwerowych wygląda to dość podobnie, działa to dość podobnie. Mianowicie w momencie, kiedy oczekujemy na załadowanie się naszej wyspy serwerowej, możemy dostarczyć fallback, który zostanie wyświetlony do momentu, kiedy czekamy na przygotowanie tego komponentu. Wrzućmy sobie throttling, niech to będzie 3G. Odświeżamy i zaraz zobaczymy najpierw loading episodes, pobieranie komponentu, on się wykonuje na serwerze, no i w momencie, kiedy dostajemy gotowy HTML, to Astro go do naszej strony wczytuje. Idźmy dalej. To są wyspy serwerowe, to są wyspy klienckie, dwa sposoby na to, żeby budować różnego typu komponenty, które z jednej strony mogą być interaktywne, albo mogą w szybki, bezpieczny sposób być przygotowane na serwerze. My potrzebujemy nieco refaktoryzacji. Mianowicie w tym naszym komponencie podcast pomieszała się logika pobierania danych, przygotowywania tych danych, wyświetlania tych danych, co w momencie, kiedy na przykład zarządzanie podcastami będziemy chcieli wykorzystać w innym komponencie. Czy chcemy to budować od nowa? No oczywiście nie. Chcemy zbudować jakiś reużywalny serwis czy mechanizm, który pozwoli nam dostarczać te podcasty i posługiwać się nimi w różnych częściach aplikacji. I do tego będą służyć tak zwane content collections albo po polsku kolekcje treści, czyli bardzo ważny mechanizm, który napędza aplikacje oparte o Astro. Czym są te kolekcje treści? No są to, można powiedzieć, właśnie takie serwisy, które opakowują dostarczanie jakichś porcji danych, których to możemy korzystać w wielu różnych miejscach naszej aplikacji. Zobaczmy teraz, jak przygotować kolekcję treści na podstawie tych możliwości, które dostarcza nam Astro. W folderze src zbuduję sobie nowy folder loaders i dodam sobie tutaj episode loader TS. Będziemy tutaj mieć funkcję, która dostarcza jakąś listę odcinków. Więc przenieśmy sobie całą tę logikę właśnie do naszego loadera, do naszej funkcji, która dostarcza tę listę odcinków. No i na razie wrzućmy ją tutaj. Tych parametrów na razie nie potrzebujemy, bo to będzie serwis, to będzie taki loader, który dostarcza po prostu wszystkie odcinki. Cała reszta jest bardzo podobna, z jedną ważną różnicą. To, co zwracamy z naszego loadera, musi mieć ID, musi mieć property ID, więc wprowadźmy sobie tutaj to property ID. Ja tutaj wprowadzę sobie na przykład taki ID episode-i. W tym momencie musimy zarejestrować nową kolekcję treści. Jak to zrobić? W folderze src tworzymy nowy plik content config.ts. No i tutaj będziemy wykorzystywać funkcję define collection z Astro Content i będziemy rejestrować poszczególne loadery, którymi możemy się posługiwać w naszej aplikacji. O co tutaj chodzi? Mamy funkcję define collection, która sprawia, że w obrębie całej aplikacji Astro będziemy mogli się posługiwać, no właśnie, kolekcjami treści. Mamy na razie zarejestrowaną taką jedną kolekcję treści episodes. Dane do tej kolekcji dostarcza episode loader, ale co najważniejsze, mamy tutaj również wsparcie dla mocno typowanej skimy opartej o bibliotekę ZOD. To znaczy, w momencie, kiedy będziemy się posługiwać tymi danymi, nie będą one
zwane na przykład typem anonimowym, nie będziemy musieli pobierać sobie jakichś interfejsów za każdym razem, kiedy z nich korzystamy. Astro przygotuje całą schemę i wszystkie typy dla nas. No i przebudujmy teraz naszą aplikację, żeby zobaczyć, co się stanie w momencie, kiedy taka kolekcja treści się utworzy. Aplikacja jest zbudowana i teraz, kiedy wejdziemy do folderu .astro, to zauważymy, że pojawiły się tutaj nowe pliki. Między innymi pojawia się tutaj schema JSON naszych typów, naszych odcinków. Pojawiły się tutaj również nowe interfejsy, nowe metody, które dotyczą naszego loadera, naszej listy odcinków. A to wszystko sprawia, że posługiwanie się tą listą, posługiwanie się tymi danymi jest zdecydowanie bardziej bezpieczne. Gdzie można taką kolekcję treści wykorzystać? No wróćmy do naszego podcasts.astro i zobaczmy teraz, jak z tej kolekcji skorzystać. Najpierw zaimportujmy get collection z Astro Content. No i tutaj kursor nam już podpowiada, że potrzebujemy tej kolekcji episodes. Ale co ciekawe, nie jest to tylko guess modelu językowego, bo w momencie, kiedy zaczniemy pisać, to okaże się, że mamy pełne wsparcie dla typów TypeScripta. Jest tutaj unia. Ta unia zawiera wszystkie klucze naszych kolekcji, które wcześniej zarejestrowaliśmy, co sprawia, że po prostu posługiwanie się taką kolekcją jest bardzo, bardzo bezpieczne. No w momencie, kiedy pobierzemy sobie takie elementy, no to mamy tutaj informacje o tym, jakie konkretnie propertiesy są dostępne w naszych odcinkach, więc mamy ID, link i title, wszystko jest mocno typowane, wszystko jest dopasowane do tej rejestracji naszej kolekcji, którą zdefiniowaliśmy wcześniej. To, czego my potrzebujemy, to jest lekka modyfikacja naszego kodu. Potrzebujemy tutaj pobrać odpowiednią liczbę tych odcinków i potrzebujemy tutaj zaktualizować nasz widok, więc mamy selected episodes, add data linki, add data title, kursor tutaj nie zawodzi, wszystko jest bardzo dobrze przewidywane. Więc jak widzisz, kod komponentu stał się zdecydowanie czystszy i prostszy. Nasza kolekcja treści została umieszczona w dedykowanym pliku, mamy tutaj dedykowany loader i teraz takimi kolekcjami możemy się posługiwać w wielu innych miejscach. Zobaczmy, czy to wszystko działa. npm run dev, przechodzimy do naszej aplikacji, ładujemy ten kodzik, mam nadzieję, że już nie w 3G, więc wyłączmy sobie ten throttling. No i odcinki mamy pobrane, więc refaktoryzacja przeprowadzona poprawnie, wszystko udało się zgodnie z oczekiwaniami, a my poznaliśmy nowy ważny mechanizm Astro, czyli właśnie kolekcję treści. To są te reużywalne rury, którymi dostarczamy konkretne porcje danych. W przypadku Astro rury, które są jawnie rejestrowane, kształt tych danych jest również jawnie opisywany przy pomocy ZODA. Dzięki temu Astro dostarcza nam typy do naszej aplikacji i mamy bezpieczne posługiwanie się takimi danymi. Skoro w naszej aplikacji mamy już kolekcję treści, to pokażę Ci teraz, jak w oparciu o nie wystawić publiczne API. Zaczniemy jednak od nowego komponentu. Będzie to komponent Episodes Grid TSX. No i tutaj przy pomocy kursora wygenerujemy taki grid odcinków, które będzie zwracać nasze API. Please generate grid component based on React and Tailwind. Fetch data from API episodes. You will get an array of episodes defined in episode loader TS. Use default function syntax. Pewnie moglibyśmy tutaj zastosować cursor rulesy, żeby nie pisać za każdym razem naszych oczekiwań, ale na start wystarczy. Więc dajemy Enter, czekamy na to, aż kursor wygeneruje dla nas taki komponent. Tutaj dajemy OK-kę. Musimy go teraz dodać do naszej strony głównej, komponent, który będzie po prostu wyświetlał tego naszego grida, no i uruchommy aplikację. W tym momencie mamy tutaj wyłącznie te epizody pobierane serwerowo z naszej wyspy serwerowej. Tutaj mamy jeszcze błąd, no bo przecież samo API nie istnieje. Jak teraz wystawić publiczny endpoint w aplikacji Astro? No musimy skorzystać z tego samego folderu, czyli Pages, ale tutaj nie będziemy wystawiać strony, nie będziemy tutaj tworzyć nowego komponentu, a będziemy tutaj wystawiać właśnie endpoint, więc API niech to będzie episodes i tutaj napiszmy create Astro get endpoint that will return data from episodes collection. It is registered in content config TS. Więc dajemy Enter, no i czekamy na to, co wyprodukuje dla nas kursor. To wszystko jest zakończone. No i mamy wygenerowany nasz endpoint. On będzie dostępny pod /api/episodes zgodnie z taką samą konwencją jak routing w Astro, czyli taka file-based konwencja. No a w środku znajduje się jedna metoda get. Nazewnictwo funkcji wpływa na to, z jaką metodą ten endpoint będzie związany. No i tutaj, co ważne, mamy wykorzystanie tej naszej kolekcji treści, czyli tą samą rurą, co wcześniej będziemy dostarczać wszystkie odcinki. No i przejdźmy teraz do naszej aplikacji, odświeżamy, no i okazuje się, że mamy taki oto grid. Zróbmy tutaj troszkę leniwego developmentu z kursorem. OK, w indeksie chcemy na przykład wyświetlić 6 tych
odcinków. Potrzebujemy ich w tym miejscu, więc sobie zmienimy tutaj, niech to będzie query param, dokładnie w ten sposób, czyli mamy counta i tutaj accept count as query param, return proper number of episodes based on that. No więc dostajemy tutaj destrukturyzację z naszego URL-a, URL search params get count, mamy slice'a i powinniśmy zobaczyć grid z 6 elementami. Przechodzimy do aplikacji, no i okazuje się, że mamy wystawione publiczne API, mamy komponent reactowy i mamy możliwość przejścia do pojedynczego odcinku. W przypadku endpointów backendowych warto pamiętać o adapterze, czyli właśnie o tym naszym kleju, który wystawi Astro na jakimś hostingu czy w jakimś runtime. Gdybyśmy tego adaptera nie mieli, to wystawianie endpointów byłoby również niemożliwe. Jeśli wykorzystamy tutaj inny adapter, to Astro wystawi te funkcje, które my tutaj budujemy w modelu serverless, czy to na Vercelu, czy to na Cloudflare Pages, czy to z wykorzystaniem Netlify Functions, więc mamy taką bardzo ciekawą abstrakcję, a z drugiej strony też ujednolicony interfejs, żeby ten backend do naszych aplikacji dodawać. Mamy już nasz grid, mamy adapter, mamy endpoint backendowy, to dodajmy tutaj ostatni klocek, czyli strony, na które można wchodzić, które odpowiadają poszczególnym odcinkom naszego podcastu. W folderze Pages wykorzystamy tę konwencję, którą mieliśmy już opisaną wcześniej, czyli ten file-based routing i wprowadzimy tutaj nową stronę na wyświetlanie szczegółów odcinka, ale nie wprowadzimy jej w sztywny sposób, ale wprowadzimy tutaj, można powiedzieć, taki dynamiczny szablon, przepis, który będzie służył do generowania zestawu stron. Stąd właśnie ten nietypowy identyfikator. Nie mamy tutaj jednej konkretnej strony, tylko mamy tutaj parametr, tak naprawdę identyfikator odcinka, który zostanie pobrany, który zostanie zinterpretowany i na tej podstawie zostanie utworzona docelowa strona. Jak to można osiągnąć? Jeśli pracowaliście z Nextem, to kojarzycie taką funkcję jak getStaticPaths. Ta funkcja getStaticPaths potrzebna jest nam po to, żeby powiedzieć Astro, skąd w ogóle pobrać dane źródłowe dla wszystkich stron pod tym adresem /episode/identyfikator. Tutaj wykorzystamy kolekcję treści, czyli ten nasz reużywalny serwis do pobierania listy odcinków i zwrócimy tutaj tablicę obiektów z 2 kluczami. Po pierwsze parametry, w tym ten slug, który będzie odpowiadał za nazewnictwo stron, a po drugie propsy. Te propsy są nam potrzebne po to, że kiedy znajdujemy się poza tą funkcją, to tak naprawdę patrzymy już na pojedynczą stronę odcinka, którą można po prostu zbudować na podstawie jednego obiektu. Ja tutaj wcześniej zbudowałem sobie taki layout i ten layout będzie służył po to, żeby szczegóły tego odcinka wyświetlać. Bardzo ważna rzecz w momencie, kiedy korzystamy z backendu, w momencie, kiedy ja tutaj zdefiniowałem sobie ten output serwerowy, musimy w Astro wykorzystać jedną z flag, czyli pre-render, po to, żeby wcześniej przygotowane zostały wszystkie te strony. To znaczy, my nie chcemy ich budować w runtime, nie chcemy tutaj endpointu backendowego, my chcemy, żeby Astro na podstawie wszystkich odcinków wyrenderował nam zestaw HTML. No i na samym początku zobaczmy, jak to działa. Przebudujmy sobie stronę poleceniem npm run build, no i zobaczymy w konsoli między innymi, że pod epizode 0, epizode 1, epizode 2 itd. stworzyły się strony HTML. No więc w momencie budowania strony Astro zaczytał wszystkie odcinki, no i przygotował dla nas takie dedykowane strony, do których możemy kierować z poziomu naszej aplikacji. To, co pozostaje nam zrobić, to jest modyfikacja naszego gridu, naszego komponentu do wyświetlania tych odcinków, którego linkiem obecnie jest episode link. My chcemy to zmienić, chcemy, żeby tutaj był episode ID. Dokładnie tak. No i zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. Więc tak, mamy nasz grid. No i wejdźmy sobie teraz na stronę. Mamy tutaj akurat stronę o AI Act, koniec marzeń o rywalizacji z USA. Dedykowana strona, statyczna, wcześniej przygotowana na podstawie porcji danych, którą przygotował dla nas Astro. Takich stron jest dokładnie tyle, ile odcinków. Możemy sobie wejść na inną stronę. No i mamy znowu jakąś statycznie przygotowaną stronę, jakiś plik index.html, który zawiera informacje z naszej kolekcji treści. Dlaczego to jest fajne? No, powodów jest kilka. Chyba ten najbardziej przekonujący wszystkich, którzy walczą o pozycję w wyszukiwarce, to jest SEO. Mamy statyczne strony z całą zawartością kontentu, które nie ładują się z wykorzystaniem JavaScriptu, przez to crawlery mogą się z takimi stronami w łatwiejszy sposób zapoznawać. No do tego po prostu całość działa szybciej. To na etapie na przykład CI/CD, czy na etapie budowania projektu przygotowujemy całą zawartość, którą następnie będzie już pobierał użytkownik. Nie ma tutaj tego etapu oczekiwania na treści, nie ma tutaj wejścia na jakiś endpoint, który musi pobrać dane z serwisów, musi pobrać dane o odcinkach itd. Do tego omijamy całą klasę problemów związanych na przykład z cache'owaniem tych informacji, no bo w momencie, kiedy mielibyśmy dynamiczny endpoint,
to pewnie chcielibyśmy go optymalizować. Skoro ta lista odcinków nie zmienia się tak często, a użytkownicy wchodzą na te strony bardzo często, no to pewnie chcemy jakoś cache'ować te dane, pewnie chcemy je jakoś optymalnie wykorzystywać. Tutaj po prostu pobieramy je na etapie budowania aplikacji i na tej podstawie wygenerujemy cały HTML. W tym filmie to już wszystko, dochodzimy do 30 minut, więc też nie chciałbym przedłużać. Koniecznie czekam na Wasze komentarze, jeśli jest coś, co powinniśmy omówić w kolejnych odcinkach, albo może interesuje Was jakiś aspekt współpracy z kursorem, to koniecznie dawajcie znać. To było demko, mam nadzieję, że maksymalnie użyteczne. Astro na pewno będzie się pojawiać jeszcze na przeprogramowanych. A jeśli ten film Ci się podobał, to daj łapkę w górę, subskrybuj kanał Przeprogramowani, no i zachęcam Cię do sprawdzenia linków w opisie. Tak się składa, że są już dostępne szkolenia przeprogramowanych, które wprowadzą Cię w świat zarówno zaawansowanego TypeScriptu, jak i kursora, czyli nowoczesnego programowania ze sztuczną inteligencją. Do usłyszenia.